i świętowaliśmy to zwycięstwo do rana. Był chleb, chipsy i różne fajne napoje. Było fajnie. Hej wszystkim, witam Was serdecznie na moim kanale. Wróciłam do Was, jestem tutaj fizycznie i dzisiaj będę reagować na 4 ostatnie zwycięskie piosenki z Eurowizji. Mówię, że wróciłam, chociaż cały czas tutaj byłam i myślę, że doskonale o tym wiecie, ponieważ miałam taką małą przerwę od nagrywania reakcji, ponieważ rozpoczęłam nową serię pod tytułem Moi Eurowizyjni Faworyci. No i ta nowa seria rządziła się trochę innymi prawami, ponieważ tam byłam głównie lektorką, były to filmy takie na zasadzie bardziej dokumentalnej. Natomiast ja cały czas tu byłam, ale wracam do Was z reakcją, żebyście mogli mnie zobaczyć i upewnić się, że jestem w jednym kawałku. Otóż tak, jestem w jednym kawałku, żyję. Oczywiście musicie mi uwierzyć na słowo, że jestem w jednym kawałku, bo widać mnie tylko dotąd, ale cała jestem w jednym kawałku, także jakby ktoś się martwił, to spokojnie, spokojnie. Stwierdziłam po prostu, że też pomiędzy tymi filmikami dokumentalnymi przyda się coś takiego dla przełamania, czyli zrobię dzisiaj reakcję taką jak zwykle. Oczywiście seria Moi Eurowizyjni Faworyci nie znika z tego kanału, absolutnie nie. Będzie kolejny film, już się tworzy, już go szykuję. Będzie o kimś bardzo fajnym i myślę, że się nie zawiedziecie. Mam taką nadzieję, ale to się okaże. Natomiast kolejny film z serii Moi Eurowizyjni Faworyci będzie troszkę dłuższy prawdopodobnie, dlatego będę potrzebowała chyba trochę więcej czasu, żeby go dokończyć. I z tego względu właśnie stwierdziłam, że nagram coś w międzyczasie po prostu, żeby było regularnie na tym kanale coś. I pomysł, żebym podsumowała zwycięzców z Eurowizji z ostatnich lat, to jest w ogóle pomysł Wasz, bo to gdzieś któryś widz mi napisał w komentarzu pod którymś filmem, czy pod jakimś postem, że to byłoby fajnie obejrzeć, no więc jestem. Pan kazał, sługa musi, tak? Jak to mówią. Nie, ale tak na serio, fajny pomysł, więc stwierdziłam, dlaczego nie. A zwłaszcza, że znamy się w sumie dopiero od tego sezonu, w sensie ja z Wami się znam i nie wiecie tak naprawdę, co ja myślę o poprzednich zwycięzcach. Będzie to standardowa reakcja, taka jakie widzieliście już na tym kanale. Zacznę od 2021 roku, czyli od zwycięskiej piosenki z Włoch, a skończymy na roku bieżącym. Ja najpierw te występy będę oglądała i będę na bieżąco reagowała na to, co widzę i co słyszę, a potem podsumuję każdą z tych piosenek osobno i powiem Wam tak dokładniej, co myślę, jaka jest moja opinia, czy lubiłam ten utwór, czy cieszę się, że wygrał. No to co, ja w takim razie Was zapraszam na reakcję na 4 ostatnie zwycięskie piosenki z Eurowizji. No buja, ale muszę Wam powiedzieć, że ja to w sumie nie wiem, co ja o tym myślę, bo mam bardzo, ale to bardzo ambiwalentne odczucia co do tej piosenki. W sensie ja to jednocześnie lubię i jednocześnie tego nie lubię. To mnie jednocześnie buja i jednocześnie mnie wkurza. Powiem tak, to jest bardzo w moim stylu i to jest bardzo skrojone pod osoby, które chyba są trochę, jeżeli chodzi o gust muzyczny, podobne do mnie, ale jest w tym coś, co mnie tak... Ja nie wiem, co ja o tym myślę. Znaczy, bo ja jednocześnie to lubię i to mnie buja, ale tak jakby serce po prostu mnie buja, a mózg, którego w sumie chyba nie mam, ale jakbym miała, to wtedy by mi mówił, że nie. Znaczy ja inaczej Wam powiem, ja nie przepadam ogólnie za zespołem Måneskin i to jest jedna rzecz i myślę, że chyba to mi tutaj nie gra, bo ja tej piosenki w ogóle na początku bardzo nie lubiłam, bardzo, a potem mi trochę przeszło i powiem Wam, że nawet sporo jej słuchałam i lubiłam jej słuchać.
i lubię jej nadal słuchać, ale mam taką nutę irytacji jakby w sobie, gdy to słyszę. Parla. No tak wiecie, no. To jest taka piosenka, o której ja bym powiedziała: Boże, nienawidzę tego, po czym sekundę po skończeniu tego zdania zaczęłabym to śpiewać. I to jest ten problem. To jest ten problem, kochani. Pomachałabym nawet łbem do tego, ale aż tak to chyba nie. No ale nie dziwię się, że wygrali, no. Poniekąd. Słuchajcie, trudne mi się wylosowało na początek i nie wiem, co mam Wam powiedzieć, bo tak jak stwierdziłam na początku odsłuchu, ja mam względem tej piosenki takie bardzo ambiwalentne odczucia, w sensie takie sprzeczne emocje po prostu, bo jakby gatunkowo i muzycznie to mi bardzo siedzi. I to mi się bardzo podoba, ale jest w tym coś, co mnie irytuje i myślę, że to chyba chodzi o to, że ja po prostu nie przepadam za zespołem Måneskin generalnie, ale to też nie jest na ten moment coś takiego, co by mnie odrzucało, bo ja słuchając tego utworu, ja się dobrze bawiłam. Zresztą widzieliście, no, gibałam się do tego, więc to o czymś świadczy. Czy oni wygrali zasłużenie Eurowizję w 2021 roku? Powiem Wam, że nie dziwi mnie to zwycięstwo, ale osobiście uważam, że nie była to najlepsza piosenka w tamtym roku, w sensie w 2021. Myślę, że się zresztą domyślacie, bo widzieliście po serii Moi Eurowizyjni Faworyci, że wówczas moim faworytem był Gion ze Szwajcarii, więc no logiczne jest to, że uważam, że on powinien wtedy wygrać. Czy dziwi mnie zwycięstwo Måneskin? No nie dziwi mnie. Czy na ten moment jakoś bardzo mnie tak rozsierdza? No i już chyba mi przeszło. Jak oni wygrali wtedy, to ja byłam wściekła, ale teraz trudno, no, muszę z tym żyć, no. Ja sobie po prostu już wpisałam do krajobrazu życiowego tę codzienną łezkę, która spływa z moich oczu codziennie, kiedy pomyślę, że w 2021 roku Eurowizji nie wygrała Szwajcaria. A tak na serio to nie. I przejdziemy sobie dalej do 2022 roku. No, myślę, że już wiecie, że ja to bardzo kocham i bardzo lubię. O, i muszę Wam powiedzieć, miałam taki kapelutek różowy. Mam nadal, tylko nie w domu. I szukałam specjalnie przed nagraniem tego, bo chciałam se założyć i dupa, no nie ma. Na działce mam. Kocham Ukrainę 2022. No kocham, uwielbiam. O, i granie na fujarce. Znaczy, to jest sopilka. To się nazywa sopilka. To nie jest fujarka, ale wiadomo o co chodzi. Kocham to, uważam, że to było zasłużone zwycięstwo. Sama miałam to w topce przez długi czas na właśnie pierwszym miejscu. Też byli to moi zwycięzcy. I potem spadło mi na drugie miejsce, ale to jest taki rok, gdzie miałam takiego zwycięzcę rotacyjnego, że te miejsca pierwsze, drugie się zmieniały, więc niemalże mogę powiedzieć, że był to mój winner wtedy. Kocham to, no uwielbiam. Boże, po tym zwycięstwie poznałam przypadkiem jakichś randomowych Ukraińców z moimi znajomymi i świętowaliśmy to zwycięstwo do rana. Na stole do ping-ponga. Był chleb, chipsy i różne fajne napoje. Było fajnie. Kocham to. Słuchajcie, uważam, że to było zasłużone zwycięstwo. Wiem, że to jest niepopularna opinia, bo bardzo często właśnie widzę takie narzekanie, że to jest najgorszy zwycięzca ostatnich lat.
Nie, ja się z tym nie zgadzam. Bardzo lubię tę piosenkę, regularnie nadal jej słucham, pomimo upływu czasu, więc naprawdę uwielbiam i kocham ten utwór. To też byli moi zwycięzcy właśnie w mojej topce przez jakiś czas, potem spadli, no ale na drugie miejsce, więc to jest niewielka różnica de facto. I mogę powiedzieć tutaj tyle, że ja jestem bardzo zadowolona, że to właśnie oni wtedy zwyciężyli. Kocham bardzo Stefanię. Jest, Lorynka sobie śpi, leży. Jest to utwór, piosenka ze Szwecji. I ten utwór jest okej, ale po prostu okej. Nie wywołuje we mnie jakichś takich większych emocji, szczerze mówiąc. Stagingowo to jest mistrzostwo. To trzeba przyznać, że ten zamysł, że te kloce i że ona tam pomiędzy sobie hopsasa, bardzo fajne i fajnie się to ogląda. Pod tym względem naprawdę to jest 6/6. Ale sama piosenka nie wywołuje we mnie chyba aż takich emocji, jakich oczekiwałabym właśnie od zwycięskiej piosenki. Chociaż to nie jest zła piosenka, to nie zrozumcie tego tak. Fajne pazy ma. Wyobraźcie sobie, że wam się grzywka przekrzywiła i stoicie koło Loriny i mówicie, że ej stara, bo mi się grzywka przesunęła, to mi tu popraw. I ona tym pazem tak... No, wizualnie to jest mega, ale te pazuresy to ona ma... No, wiecie. Tego się fajnie słucha, to jest okej, ale właśnie ja bym tutaj nie użyła mocniejszego słowa na pewno niż okej, po prostu. Jeżeli chodzi o sam utwór, no bo wizualnie i stagingowo, no to tak jak mówię, wygląda to niesamowicie i ja bym była strasznie obsrana ze strachu, jakbym między takim wielkim klocem miała sobie być, to bym się trochę bała, że mi to spadnie na łeb. Chociaż, no gdyby mi to spadło na łeb, no to akurat straty oszacowano by na 5 zł, ale pomimo wszystko bym się trochę bała. To jest moim zdaniem utwór z kategorii takich naprawdę przyzwoitych, fajnych wręcz powiedziałabym, ale brakuje mi tutaj czegoś i to na pewno nie jest piosenka, którą ja bym uznała za swojego zwycięzcę w danym roku. Pomimo, że właśnie jeśli chodzi o staging, to było to świetne i sam pomysł i wykonanie i ujęcia i oprawa graficzna super, ale właśnie w samej piosence mi brakuje jakiejś takiej oryginalności, jakiejś takiej świeżości, bo no to jest coś, co już miliony razy słyszeliśmy i na Eurowizji, i poza Eurowizją. I po prostu nie ma w tym takiego efektu wow, moim zdaniem. Czegoś, co by mnie tak powaliło po prostu i sprawiło, że ja chcę tego non-stop w kółko słuchać. I nie zrozumcie mnie też źle, bo ja nie chcę, żeby to zabrzmiało tak, że ja uważam, że to absolutnie nawet nie ma podjazdu do tego, żeby mogło cokolwiek wygrać, bo nie uważam tak. Ale po prostu to nie jest mój przysłowiowy kubek herbaty chyba. I tutaj też od razu mogę powiedzieć, tak jak oglądaliście właśnie serię Moi Eurowizyjni Faworyci, no to wiecie, że kibicowałam wtedy bardzo Finlandii. Natomiast czy to było niezasłużone zwycięstwo? Wiecie co? Ja polemizowałabym, bo jakby wydaje mi się, że zwycięstwo eurowizyjne to jest cały komplet różnych czynników, między innymi też to, jak ten występ wyglądał. Już samo to naprawdę jest na takim poziomie, że ja mogę zagryźć te zęby i rzeczywiście powiedzieć, że okej, ona zasłużyła na to zwycięstwo i pomimo, że osobiście ja wolałam Karię, to nie mogłabym tak z czystym sumieniem powiedzieć, że nie, w ogóle ona to z czym do ludzi, bo
rozumiem, co tutaj się ludziom spodobało i też uniwersalność tej piosenki pewnie była atutem dla pewnej grupy docelowej. No ja akurat mam odwrotnie. Ja wolę raczej coś bardzo oryginalnego, nawet jeżeli coś jest zbyt oryginalne albo nawet i dziwne, to I'm in. Szwajcaria. Nie, ale dobra. To jest mocne, to jest zajebiste. To jest piosenka, którą bardzo lubię, jeżeli chodzi o ten rocznik. I to było moje top 10, a nawet nie wiem, czy nie top 5. Oni mają taką energię, nie wiem jak to nazwać, ale bardzo mi się to podoba. To jest takie spójne, to jest jednocześnie mocne, ale takie szczere. Ten właśnie ich cały wizerunek, to wykonanie, ten styl bycia, to mnie bardzo przekonuje. W ogóle to kicanie po tej platformie to jest... Przecież ja to bym tam po prostu się spieprzyła na głupi ryj. A oni se hopsasają i jest fajnie. Pewnie dlatego mnie nie chcą na Eurowizję wysłać, bo wiedzą, że ja to bym od razu się spierdzieliła ze wszystkiego. Nie no, lubię to bardzo. Lubię to bardzo i to muszę szczerze przyznać z ręką na serduszku, że lubię Szwajcarię 2024. Dobra, nie. Nie, bo przestaniecie subskrybować ten kanał i... Moi sąsiedzi na pewno bardzo się cieszą, że sobie śpiewam, bo jest pierwsza w nocy. Ale no buja mnie to, no. Ten staging też jest, powiem wam, niezły. Robi to wrażenie i to pozytywne. Słuchajcie, to nie była moja zwycięska piosenka w tamtym roku. Nie było to moje pierwsze miejsce właśnie w mojej prywatnej, osobistej topce, ale to było moje top 5, na pewno top 10 i kojarzę, że właśnie jakoś tak koło pewnie 6., 5. miejsca. Bardzo lubię tę piosenkę, lubię to wykonanie, lubię Nemo i nie mogę się tutaj przyczepić do niczego zbytnio. Natomiast no, nadal mam takie poczucie, że no, to nie była moja zwycięska piosenka po prostu, ale to jakby niczego tutaj nie ujmuje w tym przypadku, bo ja nadal bardzo lubię ten utwór i uważam, że to było zasłużone zwycięstwo. Mimo wszystko, ja na ten moment nie mogę Wam za bardzo powiedzieć, kogo wtedy w tamtym roku wolałam i kogo miałam na miejscu pierwszym, bo być może będę o tym kimś robiła też ten film z serii Moi Eurowizyjni Faworyci, a to musi być niespodzianka, więc to jest tajemnica, chociaż jak ktoś jest obrotny, to pewnie gdzieś tam sobie kropki połączy. Tak z perspektywy czasu, czy to mnie jakoś bardzo boli, że Nemo wygrali wtedy? Nie. To nie jest dla mnie jakieś szokujące, niesprawiedliwe. Absolutnie tak nie jest. Uważam, że git. Mamy tegoroczną piosenkę. Jakby ktoś nie wiedział, jaki mamy rok, no to 2025. Bardzo lubię tę piosenkę. To jest moje top 10 na pewno. Też myślę, że koło top 5 gdzieś miałam właśnie Wasted Love. I ten występ, tutaj jest teoretycznie wszystko. I to teoretycznie tutaj wszystko gra na 100% i jest tak, jak powinno być, a nawet lepiej. Ale coś mi tutaj nie pasuje. Coś sprawia, że to się ciężko ogląda, nie wiem co. Nie wiem, czy to nie są przypadkiem za długie ujęcia. Jak tak teraz patrzę, to bardzo długie są te klatki jakby. Bardzo statyczne. Bardzo wolno kamera się w ogóle rusza. Ja wiem, że to nie jest piosenka, przy której kamera ma skakać, ale mam wrażenie, że to dodaje takiego dodatkowego obciążenia do tej piosenki. Chociaż ta czerń i biel to wygląda super. Nie wiem, co mi tutaj nie gra. To nawet nie jest to, że to mi się źle ogląda, tylko jakieś coś mi nie styka tutaj. Fajna łódka. Dumny łodzianin.
Ej, mogliby go zaprosić na to Łódź Summer Festival. Na pewno by przyjechał, przecież to jest dumny łodzianin. A może to już było w sumie? Nie, to chyba dopiero będzie. Nieważne. Dobra, to nie o tym. I teraz już na przykład fajnie to się ogląda. No i może dlatego się fajnie ogląda, bo kamera się szybciej rusza i może coś w tym jest, że to właśnie statyczność tych ujęć. Chociaż ja bardzo lubię tę piosenkę, no kocham nawet Wasted Love, to mogę powiedzieć szczerze i nie będę miała wyrzutów sumienia, że skłamałam, bo ja to bardzo lubię. Mam tutaj taki problem, którego nie potrafię zbytnio nazwać, ponieważ piosenkę samą w sobie bardzo lubię. Staging i cały ten występ, cały pomysł na to, jak to ograć na scenie, uważam, że to jest też top i nie wiem, do czego się tutaj mogę przyczepić, ale jest w tym coś takiego, że mi się to ogląda jakoś dziwnie. Po prostu nie to, że źle, ale po prostu powiedziałabym, że dziwnie i to jest chyba to słowo klucz. Ja Wam powiem jeszcze coś innego. Ja wtedy ten występ oglądałam ze znajomymi i nie tylko ja tam lubiłam Wasted Love, ale wszyscy mieliśmy właśnie takie poczucie, że coś dziwnego jest w tym obrazie. I nie potrafiliśmy wskazać co, ale takie dziwne odczucie mieliśmy wszyscy, co nie zmienia faktu, że to już jest takie czepianie się nawet nie wiadomo czego tak do końca. Mam teraz takie wrażenie, jak oglądałam, że może tutaj chodzić o ruch kamer i o to, że te ujęcia są zbyt długie i kamera wtedy stoi, bo nawet jak ona by się jakoś delikatnie ruszała, czy kręciła w jedną, czy w drugą stronę i minimalnie ten kadr zmieniała, to byłoby trochę więcej dynamiki i może to jest właśnie to, co mi tutaj przeszkadzało, ale to też nie zmienia jakoś tak bardzo mojego odbioru na minus, że nie wiem, przez ten staging czy przez ten ruch kamer to ja już w ogóle uważam, że to było tragiczne, bo to było nadal bardzo dobre. Czy to było zasłużone zwycięstwo? Ja na ten temat już mówiłam w tym filmie z podsumowaniem tegorocznej Eurowizji, co ja na ten temat myślę. Powtórzę, uważam, że ja się z tym godzę absolutnie, że właśnie JJ wygrał. Ja osobiście miałam innych faworytów, każdy wie oczywiście jakich, bo pierdzieliłam przecież o tym przez cały sezon. No ja! Ale to zupełnie nie w tym rzecz. Ja bardzo szanuję to, co zobaczyłam tutaj w wykonaniu JJ'a, a jednak no mimo wszystko też nie dziwię się, co tutaj się mogło spodobać i ludziom, i jury, bo to było dobre i może ktoś, kto po prostu nie ma takiego oka wrażliwego jak ja i kto nie jest czepialski, w ogóle nie odczuł jakiegoś tam ruchu kamer czy czegoś, może po prostu ludzi to zaczarowało. Ja lubię bardzo Wasted Love. Zresztą, no, jako łodzianka muszę wspierać łodzian, taki mamy obowiązek w statucie. No i słuchajcie, to by było na tyle. Dajcie mi znać, co Wy o tym myślicie. Czy lubicie te piosenki? Którą najbardziej? Czy macie takie samo zdanie na ich temat jak ja? Czy może macie inne? Napiszcie mi komentarz, zostawcie coś po sobie, dajcie też łapeczkę w górę i oczywiście zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. A tymczasem ja bardzo dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu i od razu Wam powiem, że w najbliższym czasie, nie wiem w jakim, ale myślę, że niedługo możecie się spodziewać kolejnego filmu z cyklu Moi Eurowizyjni Faworyci. Natomiast ten nadchodzący film z tej serii będzie na pewno trochę dłuższy i myślę, że będę potrzebowała trochę więcej czasu, żeby go skończyć, ale on na pewno będzie. Możecie być tego pewni bardziej niż tego, że nie spadnie w Łodzi latem śnieg. A po przykładzie na przykład Turcji nie możecie mieć takiej pewności już nigdy. Także czekajcie cierpliwie, na pewno będą się nadal pojawiały różne fajne filmiki na moim kanale. I dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia!